Cześć, jestem Magda Kujawa-Todys. Dzisiaj ze mną jest Gosia Piotrowska. Cześć. Spotkałyśmy się tutaj w ramach projektu Słowa Mosty z Fundacji Trampolina dzięki programowi Erasmus+. I jesteśmy tutaj, bo chcemy dzisiaj porozmawiać o widzeniu i doświadczeniu różnorodności, którą doświadczyłyśmy na pobycie IIT w Norwegii. I chciałam się Ciebie, Gosia, zapytać, jak to było z tą różnorodnością dla Ciebie, z tym doświadczaniem jej, będąc w Norwegii? Dzięki. No dla mnie tam na tym wyjeździe to było jakieś bardzo wielowymiarowe doświadczenie tej różnorodności. Poczynając od trenerów, gdzie było 5 trenerów i każdy był z innego kraju i każdy w ogóle był w jakiejś innej energii i jakości, którą wnosił do całego tego treningu, a jednocześnie tak doskonale się dopełniali dla mnie. I od tego, że właśnie pierwszego dnia jak przyjechaliśmy, to też zobaczyliśmy, z ilu krajów jesteśmy. Że tam zaprosili nas pamiętam, do takiego stanięcia, jakbyśmy byli na mapie świata i żeby określić się, gdzie jesteśmy właśnie poprzez wybranie miejsca w sali. I to było niesamowite, że naprawdę z całego świata byli ludzie tak naprawdę. Od Ameryki po Hongkong, przez właśnie Europę, tam Niemcy, Włochy, z Polski było nas 5 osób, ale były też osoby z Libanu. Miały dojechać w ogóle do nas osoby z Afryki i to było bardzo poruszające, bo nie udało im się dotrzeć do nas w trakcie tego wyjazdu, bo nie dostali wizy na jakimś tam kolejnym etapie, ale byliśmy z nimi w kontakcie. Organizator był w kontakcie z nimi i też była rozmowa. tak, wyszło nawet w społeczności taka chęć, żeby nawiązać z nimi kontakt, żeby wysłać im wsparcie, nawet nie tylko takie słowne, ale też finansowe, żeby mogli wrócić już do domu, jak się okazało, że nie dostaną tej wizy. Więc to było dla mnie jakieś takie niesamowite, ile tam było osób z różnych światów, z różnych miejsc na świecie, ale też z różnych światów, z różnymi historiami, różnych wiekowo, bo tam były i 20-paroletnie osoby, takie naprawdę na początku swojej jakoś dorosłej drogi, i 70-paroletnie. Był naprawdę cały przekrój tych ludzi, więc jakoś dla mnie było niesamowite to, że my że współuczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, będąc w 80 osób w jednym miejscu i każdy z nas był inny. I oczywiście to jest prawdziwe również w Polsce, nie? Że każdy jest inny, ale jakoś tam ta różnorodność była naprawdę taka wielowymiarowa dla mnie. Teraz mi się w ogóle przypomniało, dla mnie było zaskakujące to, jaka też była różnorodność pod względem znajomości i porozumienia bez przemocy. Że na tym wyjeździe nie było tak, że były osoby, które naprawdę są na jakimś zaawansowanym stopniu, tylko naprawdę było mnóstwo osób, które były totalnie na początkowej drodze i które w ogóle jako pierwsze warsztaty wybrały IIT. Tak, to było też dla mnie niesamowite doświadczyć tego i i patrzeć na te osoby, jak sobie radzą w takim środowisku oczywiście wspierającym i jednocześnie bardzo intensywnym, bo dużo rzeczy się tam działo. I co było ważne, to też właśnie, żeby umieć się w tym odnaleźć i zaopiekować się też sobą, więc dla mnie to było w ogóle zaskakujące. Dla mnie też, ale to jest dla mnie też o tym kawałku jeszcze różnorodności takim, że my w Polsce mamy naprawdę, i to było dla mnie jakoś tak, to do mnie dotarło, ten nasz przywilej, że w Polsce naprawdę mamy dużo okazji do uczenia się NBC. Mamy całkiem sporo trenerów i w samym Krakowie, gdzie my jesteśmy,
ale też w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, w Gdańsku. Że jest duża w ogóle ta społeczność, że w niektórych krajach w ogóle tej społeczności samej z siebie brak. Tak, pamiętam, że tam była jedna osoba, która powiedziała z Portugalii, która powiedziała, że ona jest tam sama. Po prostu nie ma osoby na żywo, z którą mogłaby empatycznie porozmawiać. Bo jest jedyną osobą, która uczy się tam i jakoś zagłębia w NVC. I że jakoś strasznie mu brakowało tej społeczności, tego wsparcia, tej wioski właśnie. Mówił, że on uczy i doświadcza się poprzez webinary i podcasty. Że w sumie ten świat internetu wsparł go w tym, że mógł w ogóle rozpocząć tą drogę porozumienia. No, to też było dla mnie właśnie niesamowite. I jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to mam taką ogromną wdzięczność, jak sobie myślę, ile ja mam osób dookoła, gdzie jednak, które jakby znają porozumienie, z którymi mogę, nie wiem, porozmawiać empatycznie. I że jest taki żywy kontakt. I jakie to jest ważne. W ogóle budowanie tej wioski. Tak, ja też się łączę z tą wdzięcznością właśnie. Raz właśnie z tą dostępnością, jaką mamy tutaj, a dwa właśnie z ludźmi, których mam wokół siebie, do których mogę sięgnąć po wsparcie. W tym do Ciebie. Tak. Jednocześnie w ogóle IIT jest taką międzynarodową wioską. Daje taką możliwość w ogóle dotknięcia tej różnorodności, też nawet tej mniejszości, że osoby są naprawdę z różnych krajów. Była jedna osoba właśnie z Hongkongu czy z Indii. I nas było 5 osób, więc my byłyśmy w jakiś sposób, znałyśmy się, było nam powiedzmy łatwiej, ale to jest takie właśnie spojrzenie na te osoby inne, uwzględnienie ich. Tak, i dla mnie to było niesamowite też, że zobaczyć, jak te same rzeczy, które się pojawiały, na przykład rememberingi, które były rano czytane na początek dnia, czyli jakieś wiersze czy piosenki, właśnie takie na połączenie ze sobą trochę, w jak różny sposób dotykały różne osoby i to było tak naprawdę związane z ich doświadczeniem, z ich historią, z tym, z czym one przyjeżdżają, nie? Chociaż to była ta sama rzecz, te same słowa, które docierały do nas wszystkich. Niesamowite było dla mnie to, że wydaje mi się, że były i osoby z Rosji, i osoby z Ukrainy na tym IIT i że to było możliwe, że wszyscy byliśmy w tym samym miejscu. I bardzo poruszające było dla mnie, kiedy właśnie była też zorganizowana taka rozmowa pomiędzy trenerką, która pochodzi z Rosji, chociaż nie mieszka już w Rosji i była na tym IIT, i trenerką z Ukrainy, która była na miejscu w Ukrainie. I była rozmowa wieczorna przez internet zorganizowana. Właśnie, żeby one się usłyszały też ze swoimi perspektywami. Tak, to jest dla mnie mocno o tym widzeniu człowieka. Tak trochę zostawienie tego osądzania, tych interpretacji, tylko po prostu takie spojrzenie naprawdę szczere. Tymi oczami, że każdy z nas ma ze sobą jakąś swoją historię. Że ta historia coś niesie. Każdy coś dźwiga, mniejszego bądź większego i żeby tak od razu nie oceniać, nie skreślać, żeby umieć tak się zatrzymać i spojrzeć na człowieka. Tak. Żeby tak nie klasyfikować. To jest takie łatwe klasyfikowanie, a tak naprawdę każdy z nas jest wartością samą w sobie. No, po tym co powiedziałaś, to trudno coś dodać, nie? Że tak naprawdę to by mogła być puenta naszej rozmowy, że każdy jest wartością samą w sobie. I to jest też coś, co powiedziałaś podczas naszej poprzedniej rozmowy, że na IIT doświadczyłaś tego, że każdy jest tak samo ważny. I dla mnie w kontekście tej różnorodności to jest też właśnie też o tym sprawdzaniu, czyli tak naprawdę pierwszy krok, nie? Czy co tam jest tak naprawdę? Co się dzieje
co ja widzę, a nie co myślę, czyli krok o obserwacjach i w ogóle sprawdzaniu. Pamiętam, że to w tej rozmowie właśnie z tą ukraińską trenerką tak jakoś bardzo mi wybrzmiało. O tych różnicach w tym, co pokazują media odnośnie wojny na Ukrainie, a tym, co tam się dzieje w rzeczywistości. I ona zachęcała do kontaktu z osobami z Ukrainy, które są tu na miejscu i mają kontakt na przykład z bliskimi, którzy są tam. I one mają te prawdziwe informacje. Żeby naprawdę, że to był dla niej jakiś taki kawałek o połączeniu, bardzo istotny, żebyśmy sprawdzali, skąd czerpiemy informacje i byli ciekawi tego. Także każdy coś kreuje i że ta kreacja niekoniecznie musi być prawdziwa. No tak. Ale właśnie o tym sprawdzaniu, nie? Tak. Co tam się tak naprawdę dzieje? To jest dla mnie właśnie tak jak mówisz o tym sprawdzeniu, to jest o tym sprawdzeniu z każdym człowiekiem z osobna. Tak, bo każdy może inaczej przeżywać też to tak, bo tak jak mówisz, tutaj właśnie wspomniałaś o tej rozmowie właśnie z tą Ukrainką i Rosjanką, z trenerkami, to dla mnie to jest mocno, szczególnie właśnie w kontekście tej wojny, żeby też tak nie klasyfikować ludzi, tylko sprawdzać z każdym. I jakoś, chyba mówię to też w takim kontekście, bo boli mnie trochę też taka generalizacja, że nie wiem, wszyscy Rosjanie są źli. I że jest tam wiele osób, które się nie zgadzają z tą polityką, która jest realizowana. Tak, i że w ogóle chyba nie lubię generalizacji, jakoś to mnie tak triggeruje, że każdy jest ze swoją historią i może mieć inaczej. I że to, że jedna osoba coś rozpoczęła, nie oznacza, że każdy inny, ponieważ nie wiem, w jakiś sposób się identyfikuje, chociażby narodowościowo myśli podobnie, ponieważ każdy z nas jest inny. I chociaż możemy mieć jakieś tam, nie wiem, powiedzmy pewne cechy wspólne, albo coś nas może łączyć, to jednak różnimy się. I że ta różnorodność jest bardzo ważna, żeby o tym pamiętać. Żeby się tak zatrzymywać i właśnie sprawdzać, okej. Żeby nie oceniać, żeby tak sprawdzać, co tak naprawdę ta osoba, jakiej jest, co czuje, czego potrzebuje. Nawet jak nam się wydaje, że wiemy, nie? Że to mi się jakoś bardzo łączy z tym rozróżnieniem w porozumieniu bez przemocy między zgadywaniem a wiedzeniem. I że to zgadywanie dla mnie buduje kontakt i połączenie, bo ja naprawdę jestem ciekawa, jak jest u Ciebie. Chociaż mogę mieć jakieś wyobrażenie na ten temat, nie? Mogę mieć myśl, że ja byłam w podobnej sytuacji, ale jak wyjdę z takiego miejsca, że ja wiem, co Ty czujesz, ja po prostu wiem, nie? To dla mnie to jakoś blokuje kontakt. Że jak Ty wiesz, to po co będziemy rozmawiać? Nie jesteś ciekawa, nie? I dla mnie ważne jest to wyjście z miejsca ciekawości właśnie. Ja myślę, że to może być tak, ale jestem ciekawa, jak to jest dla Ciebie. Jak Ty to przeżywasz? Tak, to zgadywanie jest ogromnie ważne. W ogóle ono łączy mi się z poznaniem drugiej osoby. Że w ogóle bez tego elementu nie jesteśmy w stanie gdzieś się przybliżyć i poznać tak naprawdę osobę. Że jeżeli my wychodzimy z takiego miejsca, że my wiemy, to ta osoba może nawet nie chcieć się nam otworzyć. I gdzieś podzielić się tym swoim kawałkiem, który może totalnie zmienić naszą perspektywę. I na tą osobę, i ogólnie. Jak to mówisz, to łączy się z tym tematem wyrażania siebie szczerego i empatycznego słuchania, które są jakoś dwiema nogami NVC i że trudno jest stać na jednej nodze. Bo myślę sobie, że ta perspektywa, o której powiedziałaś, nie? Że mamy szansę poznać perspektywę drugiej osoby, że to nie jest możliwe, kiedy ona się nie wyrazi. Kiedy nam szczerze nie powie, jak jest. I że czasem sami trochę
zabieramy taką możliwość drugiej osobie, żeby poznać naszą perspektywę i nasz świat, bo jakoś idziemy w tą stronę empatycznego słuchania, czyli tej jednej nogi, nie? Ja zauważam u siebie takie tendencje, że łatwiej mi jest empatycznie słuchać w jakiejś sytuacji, być przy tej drugiej osobie, nazywać potrzeby, wspierać ją w tym kontakcie ze sobą, niż wyrazić siebie szczerze. Szczególnie jak mi jest trudno z jakąś sytuacją, że łatwiej mi jest to zrobić w bezpiecznym środowisku, na przykład z Tobą czy z innymi osobami, z którymi mam taki bliski kontakt, a trudno mi jest bezpośrednio w tej relacji, ale właśnie to, co powiedziałaś o tej perspektywie, że jak ja nie dam szansy tej drugiej osobie, nie powiem o tym, jak mi jest, czyli nie wyrażę szczerze siebie, no to ona nie ma możliwości zobaczyć tego. I uwzględnić mnie, zmienić jakoś swoje podejście na przykład. Jest mi to bliskie. I jednocześnie jak myślę sobie o tym, to też to powiedziałaś o tym bezpieczeństwie, że łatwiej jest wyrazić siebie, kiedy czujemy się bezpiecznie. I tak jak wcześniej mówiłyśmy o tym wiedzeniu, a zgadywaniu, tak sobie tak myślę o sobie, to jak osoba do mnie przychodzi z tym, że ona wie i ona wie lepiej, to trudniej jest mi się wyrazić. Że to też jest takie ważne, z jaką energią wchodzi inna osoba. I czy ona naprawdę chce wiedzieć. Albo czy naprawdę chce mnie usłyszeć. Że chyba ten element jest bardzo ważny. Jak to mówisz, to jakoś myślę sobie, że kurczę, że to czasem jest naprawdę trudne, żeby usłyszeć. Bo jeżeli u drugiego człowieka jest cierpienie, to naprawdę trudno być z tym cierpieniem. Tak po prostu być. Nie zmieniać nic, nie naprawiać, nie dawać rad. Nie? Że uniesienie tego nie jest proste. Uniesienie nawet ciszy bycia z tym drugim człowiekiem, nie? Tak, teraz mi się nawet pojawiło, jak czasami dawanie tej przestrzeni drugiej osobie, tej takiej ciszy, właśnie nawet tej rozmowy, że jedna osoba tylko słucha. Że to może być nawet trudne. Jednocześnie jakie to jest ważne. Że ile to wnosi, jak dajemy po prostu swoją obecność. Tak. Mimo, że w ogóle to jest taka podstawa, to dawanie swojej obecności, takiej czystej obecności. Że to w ogóle otwiera całe spektrum możliwości. Nawet w kontekście właśnie tej różnorodności. Jak to mówisz, to jakoś mam poczucie, że jakoś przepływamy między różnymi wątkami, ale jednocześnie, że to się wszystko jakoś łączy. Bo jak mówisz o tej obecności, to pamiętam, że jeden warsztat, na którym byłam podczas tego IIT, który był prowadzony przez Benedicta Rozera, asesora, który był tam obecny, był właśnie o tej empatii. I że tak naprawdę nazywanie emocji i potrzeb to jest jakoś na końcu samym. To jest jakiś ostatni etap empatii, nie? Używany w warunkach ćwiczeniowych i w takich, że ktoś poprosi. Na tej zasadzie. A pierwszy to była właśnie uważna obecność. Obejmująca mnie i Ciebie. I to jest dla mnie niesamowita jakość, nie? Że i ta uważna obecność to nie jest o tym, że ja Cię słucham i wymyślam, co będę zaraz odpowiadać, tylko że naprawdę obejmuję swoją uwagą Ciebie i mnie. W tym doświadczeniu, w którym jesteśmy. Że naprawdę chcę być z Tobą i chcę Cię usłyszeć. I w ogóle w kontekście właśnie tego tematu, słowa mostre, to tak mi się w ogóle pojawiło, że ta obecność jest bardzo kluczowa. Że ona tak otwiera. Otwiera w ogóle te słowa i ten kontakt. Daje w ogóle możliwość skontaktowania się ze sobą. Że daje tej osobie w ogóle wglądu w siebie. Że ważna jest ta interakcja w ogóle z drugim człowiekiem, bycie razem. I wystarczy sama obecność. I że to potrafi coś rozpuścić.
i połączyć. I dodać w ogóle takich jakości, zbliżyć ludzi do siebie bardzo. Tak, że ta druga osoba po prostu tworzy tą przestrzeń na wypowiedzenie tego wszystkiego, co się w tobie gotuje, co jest w tobie ważne. Tak, i że I nie musi nic mówić. Że to jest takie niesamowite, też to, co doświadczyłam na IIT, że te osoby dopiero co poznałam. A jak ktoś ci daje to taką obecność całym sobą, to nie musisz tej osoby znać wiele lat. Żeby to chodzi o jakość tak że to chodzi o tą kontaktu. jakość i że to łączy jakąś taką bliskość, ale nie bliskość cielesną, czy po prostu taką, że właśnie kogoś znam 20 lat, ale jest takim połączeniem. Takim energetycznym połączeniem międzyludzkim. No i jednocześnie to jest jakieś wrażliwe miejsce, tak sobie myślę. Nie? Że jakoś wracam myślą do tego, co powiedziałaś wcześniej, o tej różnorodności w doświadczeniu z NVC, jaka tam była, że tam byli ludzie, dla których to był pierwszy warsztat NVC, co dla mnie było szokujące wręcz, takiego użyję słowa. No i byli oczywiście certyfikowani trenerzy, asesorzy i wszystko pomiędzy. I sobie myślę, wiesz, o takim byciu w miejscu wrażliwości, kiedy jesteś na początku drogi. Kiedy jeszcze, że z jednej strony tam było dużo takich doświadczeń, że możesz tego doświadczyć, nie? Tej uważnej obecności, empatii, że oprócz trenerów były też osoby empatyczne, do których można było w ciągu dnia podejść i dostać empatię. Oczywiście zawiązały się jakieś nowe znajomości, gdzie też można było tą empatię dostać. Byli też trenerzy wspierający, ale jakoś mam taki kawałek ciekawości, wiesz, jak to było dla tych osób, które pierwszy raz miały styczność w ogóle z takim środowiskiem. Wiesz, takiej empatii łatwo dostępnej na przykład, nie? Albo też takiego... Czy nie poczuły się wykluczone? Nie, to nie jest o wykluczeniu, tylko o dotykaniu takich bardzo wrażliwych miejsc. O odwadze, ale też o poczuciu bezpieczeństwa. To jest też dla mnie, wiesz? Że ja się otwieram na przykład, dotykam czegoś bardzo wrażliwego, głębokiego na przykład dla mnie. Czy to zostanie zaopiekowane i gdzieś domknięte? Tak. No. Żeby nie zostać z taką rozdartą, otwartą raną. No. Że czeka jakieś takie niebezpieczeństwo w takich sytuacjach. No, że NVC ma taką zdolność docierania do głębokich miejsc, nie? Do takich, których wcześniej nie widzieliśmy. Nie mieliśmy do nich dostępu. No i kurczę, że naprawdę jest potrzebna bezpieczna przestrzeń do tego. I pamiętam, że trenerzy gdzieś tam mówili o tym, o tej wrażliwości, o dotykaniu takich miejsc. Takiej uważności i trosce o siebie. Tak. Też były pomysły, jak można się sobą zaopiekować, nie? Właśnie i te osoby empatyczne, i wszyscy ci trenerzy głównie wspierający, i grupy empatyczne też po to były, żeby domykać i w ogóle. No ale jakoś jestem, nie wiem dlaczego ten wątek mnie teraz tak poruszył i się uruchomił, nie? Że to jest taka, jakoś chyba pamiętać o tym, że to może być jakieś bardzo wrażliwe miejsce i utrzymać tą przestrzeń dla tej osoby. Szczególnie dla osoby, która nie ma gdzie indziej pójść, żeby ktoś jej to domknął, nie? A nie ma sama takich umiejętności. Żeby mieć tą uważność na tą osobę. I uwzględnić to, że ona jest w zupełnie innym miejscu. I że jeżeli nie domkniemy pewnych rzeczy, albo nie zaopiekujemy, nie zatroszczymy się, to z czym ją zostawiamy? Możemy zostawić z bólem. No ale też wiesz, jak z jakimś takim odsłonięciem. Jakimś takim odsłonięciem, nie? Że jesteśmy wtedy bardziej wrażliwi na różne rzeczy. Co to odsłonięcie mi robi? No. Ale jak ty zaczęłaś mówić, że w tej uważności na drugą osobę,
to właśnie ta uważna obecność, ja pamiętam ten pierwszy jakby pierwsza forma empatii, nie? Taka najszersza właśnie ta uważna obecność obejmuje mnie i Ciebie. Więc to też jest dla mnie o tym, co ja jestem w stanie przyjąć i utrzymać. Bo czasem jest tak, że zaczynamy rozmowę, no i wydaje się, że spoko, nie? A potem są takie kawałki, że mi jest to trudno utrzymać, bo mnie to tak porusza, bo czuję współczucie, bo sama zaczynam potrzebować empatii, jak tego słucham, nie? I jak to zaopiekować? Tak, jak to zaopiekować te wrażliwe miejsca. Jak w ogóle też być z taką uważnością na siebie i na to, w którym miejscu ja jestem i czy na pewno chcę drążyć to, nie? Czy to już jest miejsce, w którym chcę zatrzymać. Że to jest taki przepływ między jedną a drugą stroną. Mhm. I na to zaopiekowanie tej drugiej strony, która powiedzmy przyszła do nas z jakimś kawałkiem, żeby zatroszczyć się i uwzględnić tą osobę i jednocześnie być cały czas w takiej uważności, co mi to robi i jak mi jest z tym. Mhm. I czy jestem w miejscu, gdzie mogę to utrzymać. To jest też ważne, no, to co mówisz. No i to jest chyba jakaś jedna z rzeczy, które mam poczucie, że mi się rozwinęły po tym IIT, że to był jakiś taki początek, że zaczęłam rozwijać umiejętność i bardziej umieć być w kontakcie ze sobą, jednocześnie w uważności na inne osoby. Bo wcześniej, jak na przykład byłam na warsztatach i wiesz, były te ćwiczenia tam, że skupiam się na sobie, mam tam jakąś swoją bańkę, potem ją rozszerzam na inne osoby w zamkniętych oczach, to było dla mnie możliwe, a jak otworzyłam, to już byłam tylko na zewnątrz. I na IIT jakoś też dzięki tym naszym wieczornym tańcom i jakimś właśnie takim połączeniu z ciałem też podczas naszych wędrówek, że to był jakiś początek dla mnie tej pracy, żeby umieć zostawać ze sobą, w połączeniu ze sobą, w kontakcie ze swoim ciałem, z tym, co ze mnie płynie, jednocześnie będąc w kontakcie z drugą osobą. Więc to było dla mnie jakieś takie mega przełomowe, jak teraz to sobie tak nazywam. Takie dopełnienie. Taki taniec. No, taniec, ale właśnie tu chodzi o to, że to się dzieje w tym samym czasie. Nie? Że ja nie muszę przepływać, tylko że cały czas, rozmawiając z Tobą na przykład, czuję siebie. Nie? I że to jest dla mnie jakieś takie też odkrycie. I jestem w zaskoczeniu, gdzie ten wątek naszej rozmowy płynie, że tu jest po prostu tyle różnych rzeczy. Znowu ta różnorodność, nie? Różnorodność też wątków, jakie się pojawiają. To jest ogrom w ogóle tego wszystkiego. Tak, ale bardzo rezonuje to ze mną, to co mówisz. Nie chcę powiedzieć, że mam tak samo, bo nie, ale też mam poczucie, że ta IIT mi dało no jedno to właśnie ten duży kontakt ze sobą i to, co różne rzeczy mi robią. Jakoś tak łatwiej mi jest skanować moje ciało. I to mnie wspiera bycie w kontakcie z drugim człowiekiem. I właśnie to miejsce, o którym mówiłaś, tego dźwigania, czy jeszcze jestem w stanie utrzymać to, co się dzieje u innej osoby i trzymać tą empatię. I to jakoś tak na poziomie w ogóle ciała bardzo mocno odczuwam. Jak to nazywasz, dźwiganiem? Czy co odczuwasz na poziomie ciała? Dźwiganie to może było złe określenie. Dzięki, że w ogóle o tym powiedziałeś, bo nawet nie byłam świadoma, że nazwałam to dźwiganiem. A jakoś mnie, wiesz, złapało to słowo, nie? No, Że jest takie ciężkie. Ciężkie! Wiesz co, to chyba chodzi o takim kontakcie, że jak coś się dzieje w interakcji z drugą osobą, to mam większy kontakt z ciałem, co mi to robi. Że zauważasz też u siebie jakieś zmiany w trakcie, jak się na przykład jakieś napięcie pojawia. Albo coś. Tak. No, to ja też właśnie zaczynam zauważać u siebie taką uważność, nie? I to nie jest tak, że ja przeskakuję, tylko że jestem w stanie
być w rozmowie, a nie być pochłonięta przez to, okej, to co się we mnie teraz dzieje, nie? Tylko, że zauważam, jednocześnie będąc przy tobie. Ale właśnie jak powiedziałaś o tym dźwiganiu, to mnie to tak zatrzymało, bo na jednym z kursów, na którym jestem, studium mediacji, tam jest właśnie o niewytrzymywaniu się pojawił taki kawałek. Są ćwiczenia intensywności, które robimy, właśnie żeby zauważać subtelne sygnały napięcia na przykład. I mi jakoś bardzo siadły te ćwiczenia, w tym sensie, że trochę jesteśmy przyzwyczajeni do wytrzymywania. Takie mam poczucie. Że wytrzymaj, daj radę, poradzisz sobie, nie przesadzaj, nie jest tak źle, nie? Promowane wręcz. I że wytrzymujemy dużo, uczymy się dużo wytrzymywać, ale oduczamy się zauważyć te subtelne sygnały, że robi się trudno. Subtelne sygnały napięcia. I myślę, że w kontakcie z drugą osobą to jest niesamowicie ważne. Nie, że właśnie czy ja jestem jeszcze w empatycznej obecności, czy ja jestem w wytrzymywaniu tego, co do mnie, wiesz, płynie od tej drugiej osoby, nie? Że wytrzymam, no ale ile wytrzymam? Nie wiem tego. To jest też o tym takim, dzięki temu jest ta umiejętność w ogóle zatrzymania się, w ogóle mi się to jakoś tak połączyło z dziećmi, że w momencie, kiedy wiem, co się ze mną dzieje, to jest mi łatwiej się zatrzymać, nie brnąć, właśnie po to, żeby nie wytrzymywać. I to mnie chroni, powiedzmy, przed, nie wiem, wybuchnięciem. Tak, bo zauważasz narastające napięcie, nie? Nie, że ja wytrzymuję, dobra, coś tam robię, wytrzymuję, a później już dobra, jak już pójdzie, to uderzę. No. Że jakoś to mi ułatwia, nawet to, żebym się zatrzymała i wyszła po prostu. Tak. Już nie daje rady. I teraz mi się połączyły nasze wątki jeszcze z tym wyrażaniem siebie, nie? Szczere wyrażanie siebie, empatia. Okej, jestem w empatii i zauważam objawy napięcia. I to może być moment, żeby o tym powiedzieć. I powiedzieć, to jest dla mnie za dużo. Tak, ja nawet czasami mówię, wiesz co, Stasiu, ja muszę wyjść, bo nie dam rady. Aha. No i wtedy jest ważne pewnie, żeby był inny dorosły, nie? Jak to jest w kontakcie z dziećmi, który przejmie. Ale też myślę sobie, że czasem trudniejsze może być powiedzenie tego do innej osoby dorosłej. To jest dla mnie za dużo. Jak ty masz? Wiesz co, chyba mam trudność, ale bardziej z obcymi niż z bliskimi. Że przy bliskich, jak ja sobie myślała o mężu, to jest mi łatwo powiedzieć, że już dłużej nie wytrzymam. Ale jakbym sobie tak pomyślała o kimś dalszym, to nie wiem. W sumie to nie wiem. Nie jestem w stanie sobie chyba w tym momencie przypomnieć jakiejś takiej sytuacji, gdzie komuś powiedziałam, że nie wytrzymam. Że jest to dla mnie za dużo. No wiesz, to myślę sobie, że to nie musi być, że nie wytrzymam, nie? Tylko, że na przykład, czy masz gotowość teraz wysłuchać mnie, bo jakoś bardzo dużo się we mnie dzieje i ja też chcę się podzielić, nie? Że to może być taka forma. Może być, tak. Chociaż czasami jak jestem wzburzona, to wolę nie mówić. Okej. Łatwiej jest mi wyjść. I później wrócić do wyrażania siebie. Że jakoś też chcesz zadbać o to, w jakiej jakości ty się wyrazisz? Tak. Jak czuję, że ten moment właśnie, że jest za dużo, to wolę powiedzieć, że jest za dużo i wolę wyjść. Gdzieś ochłonąć i wyregulować siebie. Jakoś mam poczucie, że za każdym razem jak mówię dość i w tym dokładnie momencie wyrażam siebie, to nie jest to taka jakość, jakiej pragnę. Że mi to później nie służy. No i jak to mówisz, to się zastanawiam, w którym to jest momencie wytrzymywania, nie? Że to jest takie intensywne. I że ja bym chciała, dla siebie, umieć właśnie w takich relacjach codziennych zauważać to, bo tak sobie myślę, że łatwo mi jest zauważyć w jakichś takich ćwiczeniowych, warsztatowych chyba, no jak jesteśmy w jakiejś formule rozmowy empatycznej na przykład, nie? Ale nie wiem, czy mi jest łatwo zauważać i wiesz, być w takim kontakcie rzeczywiście, zauważania jak mi rośnie to napięcie, nie? Od takiego niskiego, tych kolejnych kroków,
jak jestem w takim życiowej sytuacji z moimi dziećmi albo z inną osobą nawet. To nie wiem. Teraz sobie tak myślę. I że chciałabym bardzo umieć to zauważyć i wtedy wyrazić się z tego miejsca, w którym dopiero mi rośnie. Tak, ojej. Nie? A nie jak mi już tak urosło, że jak powiem, to na pewno nie będzie służyło kontaktowi i relacji, nie? Że taka umiejętność właśnie tej uważności na to, co niektóre rzeczy robią naszemu ciału i reagowania na to w odpowiednim momencie, jakie to jest ważne. No i że to są jakieś czasem, wiesz, subtelne sygnały, nie? Takie, no jakieś tam małe węzeły się zaczyna robić w brzuchu, jakieś takie lekkie napięcie w klatce piersiowej, albo jakieś usztywnienie ramion na przykład. I pewnie u różnych osób jest różnie, ale że to są jakieś takie najpierw małe, że można to zignorować łatwo bardzo, nie? Tak. A potem jak już jesteś cała sztywna jak zbroja, ale tu masz zaciśnięte, gorąco w całym ciele, no to no tak, wyrażanie się z tego miejsca może nieść ze sobą różne konsekwencje, tak bym powiedziała. Doprowadza później do rozmowy naprawczej. No i dlatego sobie tak wracam teraz do tego, jak ważne są te dwie nogi w NVC, nie? Że jak jesteśmy cały czas w słuchaniu empatycznym i ono pewnie się potem jakoś przekształca, że to nie do końca jest to słuchanie empatyczne, to jakieś wytrzymywanie, tak sobie myślę. A nie wyrażamy siebie, kiedy jest jeszcze nie jest tak źle, na to jest przestrzeń na to w nas, ale też być może w drugiej osobie. No to, że naprawdę jakoś tracimy równowagę i balans, nie? Stojąc tylko na tej jednej nodze. Tak, że ta równowaga jest bardzo ważna. Żeby usłyszeć drugą osobę, ale też żeby siebie wyrazić. No i żeby być usłyszanym. Zdecydowanie. Tak sobie myślę. I że czasami... Ja mam tak, że czasami chyba nie wyrażam siebie wobec tej osoby, której słuchałam, nie? W jakiejś trudnej sytuacji między nami. Z takiego lęku, że ja nie będę przyjęta z tym, co ja mówię. I z tym, co jest we mnie. I z tym, co jest dla mnie ważnego. No, czy to jest też o tej jakiejś akceptacji i przynależności? No i o poczuciu bezpieczeństwa, ale też trochę o tym... To jest jakieś chronienie siebie? Jest to jakieś chronienie siebie i też, wiesz, jak o tym rozmawiamy, to mi się łączy z jednym z założeń, postanowień Miki Kasztan. Nie pamiętam, jak ono dokładnie było sformułowane, ale właśnie było o tej odwadze wyrażania siebie i że jak zaczynam się chronić, to chcę sięgać po wsparcie, nie? Żeby wrócić do takiego zaufania i do takiego kontaktu ze sobą i z innymi. I że dla mnie to wsparcie to może być na przykład właśnie bycie usłyszanym przez osobę, która wiem, że mnie usłyszy. Nie? Że jak zadzwonię do Ciebie i powiem: Magda, potrzebuję empatycznej rozmowy, nie? I nie będę mówić 4 krokami. Wysłuchasz mnie, to że Ty mnie wysłuchasz. I ja wiem, że Ty mnie wysłuchasz. I że dla mnie to jest o tym kawałku sięgania po wsparcie, które też mi się otworzyło dzięki NVC bardzo. Ale też powiedziałaś takie ważne dla mnie słowo zaufanie. To jest też dla mnie taki bardzo ważny element, że bez tego zaufania też trudno nam sięgać o to wsparcie na przykład, albo w ogóle wyrazić siebie. Że to jest takie w ogóle zaufanie do siebie, zaufanie do drugiego człowieka, do świata jest takim ważnym elementem, takim krokiem. I do tego, żeby wyrazić siebie i żeby dać empatię. Jakoś tak mi się teraz połączyło z tym, że z takim zaufaniem, że umiem dać tą obecność, o której mówiłyśmy wcześniej. W sumie wystarczy chcieć być, mieć zaufanie do siebie, że
że jestem z tą osobą i że mogę z nią być i mogę ją wysłuchać. Zaufanie do zasobów. No właśnie, o zasobach sobie pomyślałam, że czasem mogę nie mieć zasobów na to, żeby wysłuchać drugiej osoby. Żeby być w takiej pełnej obecności i uważności. Tak, i to jest zaufanie mi się naprawdę. Ale ja to tak mam, że mi się po prostu ze wszystkim łączy. Zaufanie. Tak, Aha. bardzo mocno. To jakiś taki konieczny składnik wszystkich relacji i kontaktów. Dla mnie bardzo. No, Wiesz, zaufanie tak. do siebie nawet łączy mi się z tym, jak mówiłyśmy o tym wytrzymywaniu i żeby nie wytrzymywać tego gdzieś tam te sygnały, że to jest takie piękne, jak umiemy szybciej reagować na te sygnały, czy odczuwać i działać, jak czujemy, czy to jest ten moment. Że jesteśmy w stanie, nie wiem, dawać, być przy drugim człowieku. I jakoś zaufanie do siebie łączy mi się z tym, że wtedy, jak mam to zaufanie do siebie, to jest mi łatwiej. Jest mi łatwiej sprawdzać ze sobą, jest mi łatwiej też podjąć wybór, czy mówię to stop, czy nie, albo czy wychodzę, czy nie, albo czy teraz słucham, czy teraz wyrażam siebie. To jest też o takim, jak łączysz to z zaufaniem, to mi się pojawia takie, że no właśnie, że masz taki kontakt ze sobą, że cokolwiek nie wybierzesz z miejsca tego kontaktu ze sobą, to masz zaufanie, że to jest okej i że to jest najlepsze, co mogłaś wybrać w tym momencie? Tak. Tak? To jest o tym? To jest bardzo mocno o tym. I że nawet jeżeli nie był to najlepszy wybór, to mam zaufanie, że na ten moment to był jedyny możliwy, najlepszy wybór, jaki mogłam podjąć. Że jak nie był najlepszy... Że to rozpuszcza to poczucie winy. Że jak mówisz, że to nie był najlepszy, to że nie był najlepszy spośród wszystkich, które mogły być i byś chciała widzieć, ale w tym momencie na twoje zasoby, jakie miałaś, to jednak był najlepszy. Tak, że w tym momencie z tej perspektywy mogę stwierdzić, że to nie był najlepszy, ale w tamtym momencie naprawdę mam zaufanie, że był najlepszy, bo skoro tak podjęłam, a mam zaufanie do siebie, to widocznie nie widziałam innych możliwości, albo nie potrafiłam. Podoba mi się, jak to rozgraniczyłaś, że z tego miejsca mogę uznać, że nie był najlepszy i że czasem wpadamy trochę w taką pułapkę, nie? Oceniania swoich przeszłych działań, czynów, wyborów z perspektywy świadomości naszej i zasobów i tego, co wiemy teraz, w tym momencie, a wtedy tego nie wiedzieliśmy. Że teraz mamy inną wiedzę, inne doświadczenie, inne możliwości. No i że to jest jakoś dla mnie bardzo ważne rozróżnienie właśnie tych dwóch momentów, nie? Że tak. Wtedy miałam takie zasoby, taką świadomość, taką wiedzę, a teraz mam tak, więc porównywanie tych dwóch momentów jest bardzo kuszące. Robię to niestety czasem. Natomiast właśnie jest takie niebezpieczne, bym powiedziała. I że to jest chyba też o takim uznaniu i akceptacji tego, w jakim miejscu jestem teraz, i w jakim miejscu byłam wtedy. W momencie wyboru, decyzji. I zastanawiam się, czy to jest dobry moment, żeby domknąć naszą wielowątkową rozmowę. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Mam takie poczucie, że tyle wątków zostało poruszonych, że może warto się zatrzymać. I zostawić z tymi wszystkimi wątkami. Wszystkich, którzy nas będą słuchali. Tak. Może któryś tam zawinie do jakiejś osoby i trafi akurat prosto w to, co jest potrzebne teraz. Dzięki. Dzięki. To była piękna, owocna rozmowa. Tak, dla mnie też jakoś niesamowite było dla mnie to, jak te wątki przepływały. Ale mam poczucie, że wszystkie się łączą, więc mam nadzieję, że osoby, które to oglądają, też będą miały takie poczucie, że to się wszystko łączy i przepływa. Że to jest o życiu, po
prostu. Dzięki, Gosia. Dzięki, Magda, za tę rozmowę i za kolejne poruszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych rozmowach, być może.